takim budynku zatrzymaliśmy się na tydzień na Cebu. Także jak widzicie, przepiękny apartamentowiec. Mamy wszędzie dzięki temu blisko. Zapraszam Was do naszego apartamentu numer 2001. Wynajęliśmy sobie takie studio fajne. Ono jest fajne dlatego, że ma kuchnię. Dostarczają nam też wodę codziennie w takim 2,5 galonowym pojemniku. Także to jest mega fajne. No jest łazieneczka, standardowo oczywiście. Bardzo fajny, duży prysznic. Mamy lodówkę, mamy wszystko. Tutaj mamy biurko, mamy telewizor. Jest dodatkowe miejsce do pracy, jak już tam bym nie mógł wysiedzieć. No i jest wielkie łóżko. Nie będę wspominał oczywiście, że mamy też wielką szafę, ale naprawdę bardzo fajne mieszkanko. I tu spędzimy najbliższy tydzień. A jakby ktoś był zainteresowany, ile kosztuje taki apartament, gdzie wygląda jak całe mieszkanko na Filipinach, to my zapłaciliśmy za niego 300 zł za dobę. Zatrzymujemy się tutaj na 5 nocy. Mamy do dyspozycji jeszcze spa, siłownię, baseny, więc wszystko jest wliczone i jeszcze dali nam do tego wgrać się śniadanie. Także wydaje nam się, że takie warunki za 300 do zniesienia. A tak wygląda miasto Cebu w całej okazałości. To jest widok z naszego basenu. Filipińczycy, Hiszpanie przywieźli tutaj kościoły, a Amerykanie przywieźli tutaj wszystkie fast foody, jakie są tylko możliwe. Także tutaj na każdym rogu jest jakieś Pizza Hut, Dunkin' Donuts, McDonald's, Burger King i tak dalej. No i Filipińczycy lubią fast foody. Lubią. I w ogóle jedzenie tutaj jest takie tłuste i amerykańskie. Ja wam powiem tak, nie wiem czy po nas widać czy nie widać, ale my tej nocy spaliśmy może ze 2 godziny łącznie. Poprzedniej nocy spaliśmy niecałe 4-5. Także teraz idziemy odpocząć i pewnie widzimy się dopiero jutro rano. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Pozdrawiamy ze słonecznych i gorących Filipin. Hejga! Jesteśmy właśnie w tym fascynującym kraju. Postanowiliśmy, że zostaniemy tutaj przez najbliższy miesiąc. Jeżeli chodzi o same Filipiny, jest to kraj mniejszy od Polski, bo ma 300 000 km², ale zamieszkuje go dużo więcej ludzi, bo blisko 120 milionów. Także w porównaniu z Wietnamem, w którym byliśmy ostatnio, jest mniejszy od Wietnamu, ale jest tutaj więcej ludzi. No i warto wspomnieć, że jest tutaj ponad 7100 wysp, ale tylko mniej niż 1000 z nich jest zamieszkałe. My odwiedzimy kilka z nich na pewno, może kilkanaście. Obecnie jesteśmy w Cebu City. Jest to jedno z największych miast na Filipinach. Obecnie ma niecały 1 milion mieszkańców i zajmuje 7. miejsce na liście. Tutaj zatrzymaliśmy się na tydzień. Musimy przyznać się szczerze, głównie żeby odpocząć. No ale będąc tutaj też oczywiście pokażemy Wam, co zobaczyć w Cebu. Pokażemy Wam też Bohol. Pierwsze miejsce, które Wam pokażemy, będzie to Fort San Pedro, który został tutaj zbudowany oryginalnie niedługo po przypłynięciu Magellana w te rejony. Pierwszy drewniany fort powstał już w 1565 roku, a ten, który widzicie za mną, powstał w 1738, co czyni go najstarszą tego typu budowlą na Filipinach. Wejście do portu kosztuje 30 peso od osoby, także nie za dużo. Fort, jak widzicie, jest w bardzo dobrym stanie. Został zbudowany przez Hiszpanów w takiej typowej szkole budowania trójkątnych fortów. No i cóż, od tamtej pory służył za wiele rzeczy. Dzisiaj będzie tutaj jakaś impreza. Historia Filipin jest fascynująca również ze względu na kwestie kolonialne. To właśnie tutaj przybył Ferdynand Magellan w 1521 roku i pozostał tu, nacieszył się tym miejscem przez 3 tygodnie, bo później w walce o sąsiednią wyspę, czyli tam, gdzie teraz znajduje się lotnisko Cebu, został zabity przez lokalnego wataszkę Lapu-Lapu. Sama historia Filipin jest dość skomplikowana, ponieważ w XVI wieku w pierwszej połowie przybyli tutaj Europejczycy. Od tamtej pory zaczęli zasiedlać te terytoria, żeby stały się terytoriami zależnymi. Przede wszystkim mówimy tutaj o Hiszpanach.
Hiszpanie wyszli z tego kraju, a tak naprawdę zostali wypchnięci przez Amerykanów w 1898 roku, ale później przyszła I wojna światowa, II wojna światowa, także tak naprawdę w międzyczasie mieliśmy tutaj panowanie Amerykanów, w międzyczasie mieliśmy tutaj panowanie Japończyków, później wyzwalanie kraju przez Amerykanów. Także Amerykanie odegrali takie dwie role, raz jako wyzwoliciele, raz jako opresanci. No i w 1946 roku oficjalnie Filipiny mogły ogłosić swoją niepodległość. Także dzisiaj Filipiny są jednym z takich bardziej wyjątkowych krajów, ponieważ większość imion i nazwisk jest hiszpańskich. Mówi się tutaj oficjalnie i po angielsku, i po filipińsku. I sama nazwa Filipin, która pozostała, jest od imienia króla hiszpańskiego ówczesnego, z czasów Ferdynanda Magellana, czyli Filipa. Sam forcik bardzo przyjemny, za 3 dyszki można tu wejść, więc pieniądz to żaden, ale pamiętajcie, że nie ma tutaj zbyt dużo do zwiedzania. Ten forcik ma 2000 m2 i tak naprawdę 1 czy 2 budyneczki, więc bardzo szybko można go zwiedzić, no a później iść w miasto. To, co Europejczycy zostawili Filipińczykom w prezencie, poza okupacją przez setki lat, to miłość do kościoła katolickiego. Filipińczycy są katolikami, bardzo żarliwymi i postaramy Wam się podczas naszej podróży to pokazać, jak bardzo. W każdym razie w tym kraju i również w tym mieście Cebu, na każdym kroku znajdziecie kościół. Oprócz kościołów są tu różnego rodzaju miejsca święte. Właśnie dochodzimy do takiego jednego i jest to zdecydowanie miejsce wyjątkowe. A to są tak zwane jeepney, takimi się tutaj przemieszczają lokalsi. A my idziemy na nogach na nasz następny punkt. Możecie zobaczyć tutaj tak zwany krzyż Magellana i to, co widzicie tutaj, to jest tak zwana, nie wiem jak to nazwać, obudowa krzyża, ale w tej obudowie, też w kształcie krzyża, jest oryginalny krzyż, który Magellan przywiózł na tę ziemię w 1521 roku. W późniejszych latach dobudowano także ten pawilon, dokładnie w 1834 roku. Został on dobudowany również przez Hiszpanów. A ten krzyż, no słuchajcie, jeżeli rzeczywiście w środku jest krzyż z 1521 roku, no to byłby jednym ze starszych krzyży, jakie było mi dane oglądać w życiu. No a teraz standardowo idziemy zobaczyć kościół. Jak widzicie, tutaj wszędzie jest ochrona i ta ochrona jest dość poważna, o tym też Wam opowiem. Dochodzimy teraz do bazyliki mniejszej Cebu. Jest to najstarszy kościół na Filipinach. Powstał w 1565 roku i nazywa się Bazylika del Santo Niño. Nawet w środku dnia, w tygodniu, bardzo dużo ludzi jest w kościele. Ludzie tu naprawdę przyszli się modlić. Wszystko pozasłaniane, bo jesteśmy tuż przed świętami wielkanocnymi. To, co uwielbiają Filipińczycy, to chodzenie do kościoła, ale oprócz tego uwielbiają też zabawę. Także jak widzicie, pod kościołami jedna wieczna fiesta. Przyszliśmy kilkadziesiąt metrów i już stoimy pod drugim kościołem. Tym razem jest to katedra Cebu. Została ona zbudowana w 1598 roku. Wspominaliśmy wcześniej, że na Filipinach są 2 główne języki urzędowe, angielski i filipiński, który jest na podstawie Tagalog. Natomiast jest tutaj około 100-150 różnych języków. I tak tutaj w Cebu na przykład jest cebułański, nie wiem czy dobrze to mówię po polsku. Cebulański. Cebulański. Cebulowy. Cebułański. I na przykład jak byliśmy tam w katedrze, to były msze w tym języku, a tylko niekiedy były msze po angielsku, także była cała rozpiska w jakim języku i kiedy odprawiane są msze. Jak każde porządne miasto, również Cebu musi mieć swój obelisk.
Nie jest on może wysoki, ale obelisk zaliczony. Tak żebyście wiedzieli, to na co właśnie patrzycie, to jest najstarsza ulica na Filipinach. Colon Street. Dotarliśmy właśnie do pomnika, który upamiętnia dziedzictwo Cebu. To przepiękny pomnik poświęcony tym, którzy walczyli o niepodległość, tym, którzy odegrali jakąś istotną rolę, a także wszystkim ludziom z tego regionu, bo bez nich to też by się nie wydarzyło. Różnica tutaj na przykład między Filipinami a krajami innymi Azji Południowo-Wschodniej, które już zaliczyliśmy, jest, że na przykład tutaj dzieci wykorzystują do zarabiania pieniążków. Tu jest naprawdę bardzo dużo dzieci i ludzi, którzy proszą o pieniądze. Nie było tego tak widać w innych krajach, w których byliśmy. Dotarliśmy do tej najstarszej części Cebu, no i jak widzicie, tak wyglądały kiedyś budynki tutaj. To jest jeden z takich lokalnych zabytków, nazywa się Yap San Diego. No i rzeczywiście wygląda, jakby swoje lata już miał. No i jak to bywa z Cebu, tego już się dowiedzieliśmy, jest to jeden z najstarszych domów nie tylko w Cebu, ale także na Filipinach. Został on zbudowany pod koniec XVII wieku, nie do końca wiadomo, czy był to 75, 80 czy 90, więc tak się go datuje i jest to dom w stylu chińskim. W tym domu obecnie mieści się muzeum. Te wszystkie główne atrakcje Cebu są blisko siebie, także spokojnie można się przedostać z jednego punktu na drugi na piechotę. Natomiast Cebu samo w sobie jest ogromnym miastem, ogromną metropolią, drugą największą metropolią na całych Filipinach. Wybieramy się teraz na zwiedzanie tak zwanego domu Gordoro. Jest to dom mniej więcej z 1850 roku, który został zbudowany dla bardzo bogatej rodziny. Wśród nich był nawet jeden biskup, pierwszy biskup Cebu. No i zobaczymy, jak mieszkało się tam ludziom. Na pewno jest to bardzo bogaty dom, na pewno zobaczymy dużo mebli z tamtej epoki, dużo ceramiki, więc pokażemy Wam na birolku, nie można tu kręcić, pokażemy Wam na birolku, jak wygląda w środku. No i już wyszliśmy z tego domu. Mnie się on naprawdę bardzo podobał. Jest bardzo ładnie zachowany, utrzymany, bardzo ładne te ekspozycje. Tutaj można było się dowiedzieć o 4 głównych rzeczach. Pierwsza rzecz to była religia, bo ten dom był związany z ludźmi religijnymi, także z tym biskupem pierwszym. Druga rzecz to środki transportu. Trzecia rzecz to rolnictwo. Więc tego wszystkiego się dowiedzieliśmy na tym pierwszym poziomie. Tam też, gdzie te rzeczy były pierwotnie trzymane i do tego służyły. A później weszliśmy na piętro. To piętro widać tutaj za nami troszeczkę. No i tam już była ta część mieszkalna i tam zobaczyliśmy i pokoje takie dzienne, i łazienki, i kuchnie, i sypialnie. Także naprawdę wszystko mogliśmy sobie obejść. Nic nie było zagradzane, wszędzie można było wejść, obchodzić dookoła każdy pokój. Prosili tylko oczywiście, żeby na niczym nie siadać, co jest chyba naturalne. Wstęp kosztował 100 peso od osoby, jeżeli chciało się iść z przewodnikiem, 150 peso, a jeżeli chciało się zaliczyć to muzeum i muzeum obok, w którym jest sztuka, no to wtedy 200 od osoby. To już koniec naszego zwiedzania Cebu City. Jest tu jeszcze kilka rzeczy, ale przeczytaliśmy dużo opinii i stwierdziliśmy, że damy sobie z nimi spokój. Po pierwsze jest muzeum. My pod muzeum byliśmy, ale muzeum obecnie jest nieczynne, także nie wiemy, czy warto, czy nie warto. Byliśmy, chcieliśmy, niestety jest zamknięte. Po drugie są świątynie. Jest Temple of Lia,
taka nowa świątynia zbudowana w 2012 roku i ona znajduje się poza miastem. I też w drugiej części miasta jest jeszcze świątynia taoistyczna, która sama w sobie jest ciekawa jako budynek, no ale tam nie można ani kręcić, ani robić zdjęć, trzeba chodzić w jakichś maskach, więc stwierdziliśmy, że to też nie będzie przydatne dla Was, jak powiemy, że byliśmy, ale Wam nie pokażemy, bo nie możemy. Więc na tym będziemy powoli kończyć naszego dzisiejszego vloga. A jeżeli chodzi o samą wyspę Cebu, to polecamy nie zatrzymywać się w samym Cebu City tutaj, tylko wyruszyć bardziej na eksplorację wyspy. Polecaną miejscowością jest Moalboal, która znajduje się około 3-4 godzin jazdy od samego Cebu i od lotniska. Są tam podobno bardzo piękne plaże. No i tam jest niedaleko do głównej atrakcji Cebu, czyli Kawasan Falls, tak się chyba nazywa. Tu Wam napiszę. Oprócz tego Cebu słynie z tego, że tutaj pływa się z rekinami wielorybimi. Wyrusza się na te wyprawy z miejscowości Oslo. No my nie pojechaliśmy z oczywistych względów, które pewnie już znacie z naszych poprzednich vlogów. My bardzo nie lubimy wykorzystywania zwierząt, szczególnie jeżeli się je krzywdzi. A tutaj niestety tak jest, ponieważ cały ten ekosystem rekinów jest zaburzony. One przyzwyczaiły się do tego, że są karmione, także nie odpływają, nie rozmnażają się. Jest to typowa atrakcja turystyczna, której my nie wspieramy. A jeszcze taki mały update, to my zmieniliśmy miejsce dlatego, bo nas wyrzucili, powiedzieli, że nie możemy tam nagrywać, a jak powiedzieliśmy, że nagrywamy na tle drzewa, a nie domu, no to pan rzeczywiście stwierdził, że może to nie najmądrzejsze, co zrobił. No ale już wyszliśmy, trudno. W każdym razie dzięki wielkie, że oglądaliście ten odcinek. Mamy nadzieję, że nie był zbyt mocno chaotyczny i Wam się podobał. Przyjedźcie do Cebu, warto je zobaczyć. Nie zostawajcie w Cebu tak jak my na tydzień. Chyba że chcecie odpocząć, to wtedy polecimy Wam fajny apartamentowiec. My widzimy się na następnej wyspie. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.